Węgrzy należą do ludów uralskich. Około VII wieku naszej ery rozpoczęli marsz na zachód. W IX wieku osiedlili się na obszarze Kotliny Karpackiej. Węgrzy w ciągu pierwszej połowy X wieku regularnie najeżdżali Europę Zachodnią, docierając ze swoimi łupieszczymi najazdami na terytorium Niemiec, północnych Włoch, a nawet do Hiszpanii i Normandii. Ze szczególną intensywnością najeżdżali tereny Bawarii. Władcy europejscy przez długi czas byli całkowicie bezradni wobec tych powtarzających się napaści. Do decydującego starcia, które powstrzymało najazdy Węgrów, doszło w 955 roku. Otton I w 936 roku został królem Niemiec i kolejne lata umacniał swoją władzę, tłumiąc bunty możnowładców. Wojny domowe były korzystne dla Węgrów, którzy niejednokrotnie wspierali buntowników. W kwietniu 955 roku padł ostatni bastion buntowników, Ratyzbona. Ponieważ umocnienie się Ottona I stanowiło poważne zagrożenie dla koczowników, spodziewali się oni uderzenia na Kotlinę Panońską, centrum Węgier. Jedyne wyjście to uprzedzenie uderzenia Niemców. Węgrzy chcą najechać osłabionego wojną domową króla Niemiec. W lipcu 955 roku rusza wyprawa. 20-tysięczna węgierska armia rusza na zachód w stronę ziemi Bawarii. Rozpoczyna się grabież. 8 sierpnia Węgrzy dochodzą do Augsburga i rozpoczynają jego oblężenie. Tymczasem z grodu Ulm Otton I wyrusza z odsieczą. Rycerze niemieccy, czescy i frankońscy w liczbie około 15 000 uformowani w 8 legionów docierają do Ravensburga. Na ich czele stoi Otton I i jego zięć Konrad I Czerwony. Węgrzy orientują się, że nadchodzi odsiecz. Odstępują od oblężenia miasta i szykują się do walnej bitwy. 10 sierpnia armia węgierska ustawia się w szyku bojowym przed wejściem do lasu Rauenforst. Legiony niemieckie muszą przejść przez las, rozciągając swoje kolumny. Wykorzystują to Węgrzy, przygotowując zasadzkę. Atakują czeski legion chroniący tabory na końcu kolumny. Trzy legiony na tyłach toczą bitwę. Otton I z 5 legionami kontynuuje marsz przez Rauenforst. Gdy król niemiecki orientuje się, że na jego tyłach toczy się bitwa o tabory, wydaje rozkaz. Konrad Czerwony zawraca swój legion i rusza z odsieczą. Jazda Konrada wpada na grabiących tabory Węgrów, rozbijając ich doszczętnie. Po odbiciu taborów rycerze frankijscy i czescy dołączyli do Ottona I na wschodnim skraju lasu. Węgrzy w centrum ustawili piechotę. Na skrzydłach jazdę ustawioną w półksiężyc. Licząc na atak ciężkiej jazdy w centrum,
dałoby to możliwość oskrzydlenia Niemców. Otton zaskoczył Węgrów. W centrum wysłał piechotę, oddziały czeskie i szwabskie. Równocześnie na skrzydła węgierskie uderza ciężka jazda Konrada i Ottona, rozciągając szyki węgierskie. Rozgorzała bitwa. Węgrzy pod naporem Niemców cofają szyk, zrozumieli, że nie dadzą rady. Jazda węgierska wycofuje się z pola bitwy, pozostawiając swoją piechotę. Niemcy rozpoczynają pościg za wycofującym się wrogiem. W trakcie pościgu ginie Konrad Czerwony, któremu węgierska strzała przebiła gardło. W nocy załamała się pogoda. Pada ulewny deszcz, pogarsza on sytuację Węgrów, którzy są ścigani przez pomniejsze garnizony miast na ich szlaku odwrotu. Pod Ratyzboną zostali całkowicie rozbici. Węgierscy wodzowie dostali się do niewoli. W Ratyzbonie zostali powieszeni, a węgierskich jeńców wymordowano. Według legend z życiem z bitwy uszło tylko 7 Węgrów. Bitwa na Lechowym Polu zakończyła łupieszcze najazdy Węgrów na ziemię niemieckie.